Siemanko, witam Was w odcinku z Tajlandii. Jest tutaj aktualnie tylko jeden dzień, ponieważ wczoraj przyleciałem, dzisiaj już wylatuję. Lecę do Rio de Janeiro, gdzie będę realizował świetny projekt i już w kolejnym odcinku dowiecie się, po co tam poleciałem. Powiem Wam, że wielu z Was będzie zaskoczonych i nie będą zaskoczeni, ponieważ wydaje mi się, że kiedyś o tym już mówiłem, że chciałem taki plan zrealizować, chciałbym, żeby ktoś mi w tym pomógł i tak dalej. No i 2 lata trwało wszystko, dopóki w końcu się udało. Powiem Wam tak, warto wierzyć, warto po prostu cisnąć, żeby realizować swoje marzenia i w końcu się udało. W końcu to jest. I powiem Wam, że to też chyba trochę siła przyciągania. Ja to tak bardzo tego chciałem, że w końcu dowróciło. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda remont w domu, co się stało, kiedy mnie nie było, co się zmieniło, co musimy jeszcze dzisiaj zrobić, poprawić. Jest już coraz bliżej. Jeszcze to nie to, co ma być, ale trochę się zmieniło, także Wam to pokażę. Także oglądajcie ten odcinek i zapraszam na mój jeden dzień w Tajlandii. No i powiem Wam, że sam przeszedłem najpierw trochę zobaczyć, jak wygląda. Wcale nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. No, Paweł jest złota rączka. Paweł przypilnował remontu. Nie przypilnował, tylko pracował. Paweł zrobił remont. Paweł jest po szkole budowlanej i zrobił remont. No ale tu wszystko nie ma źle. Wiecie, co jest najgorsze? Że mi zaczynają tutaj budowę. Ale tu jeszcze z tym. Dobra, pokażę Wam mniej więcej. Przyszła już ekipa właśnie do sprzątania, później przychodzi elektryk jeszcze i czekam jeszcze na jednego gościa, który ma tutaj przyjść drzwi wstawiać. Nie mogę się do niego dodzwonić, ale te krzaczki się po prostu pięknie trzymają, nie ma co narzekać. Tutaj trzeba lekką poprawkę, bo piasek się mocno ugniótł, jak padało pewnie i troszkę się zapadło i muszę wymyślić, co zrobić właśnie z tym włącznikiem, bo to jest trochę bez sensu, że to jest zasypane od wody. Jak będzie trzeba szybko zakręcać wodę, to jest główny od wody zawór. Nie ma tu przecież zaworu. To jest zawór. A to? No, to jest główny zawór od wody. I to jest bez sensu, że oni mi to zabetonowali. Znaczy, zasypane jest. Nie wiem, muszę coś z tym wymyślić, żeby on był na wierzchu, żeby go przyciągnęli może albo do góry jakoś, albo coś. Nie go wyciągnął. No, tak będzie trzeba zrobić. Dobra, tu możecie zobaczyć ładnie posprzątane. Co do tego, to mam plan już na czerwiec. Tu po prostu będzie trzeba zrobić wszędzie, żeby było takie, tak jak jest na murek, albo inny kolor właśnie, żeby oddzieliło to trochę. Tutaj daszek, też to jest moja wtopa, że zrobiłem przeźroczysty, będzie trzeba albo go pomalować po prostu jakąś specjalną farbą, albo obłożyć takimi tymi, jak to się mówi, bambusowymi takimi? Nie wiem, no. Roślinki trzymają się pięknie, także ogrodnik robi swoją robotę tak jak ma robić, także super. O, to jest też przerąbane. Jak z tych palm owoce spadają do basenu. 2 razy w tygodniu przychodzą sprzątać basen, także... Kiedy? Czekajcie, w piątki, w poniedziałki. A co dzisiaj mamy? Czwartek. A, to jutro przychodzi ktoś. To spoko. Pozdrowienia z pięknego Rio de Janeiro w Brazylii. I właśnie teraz chciałem Wam powiedzieć o lecenawakacje.pl, czyli o stronie, która pomoże Wam załatwić wyjazd na Wasze wymarzone wakacje za bardzo dobre pieniądze. Serdecznie Was zapraszam na ich Instagrama. Zostawcie obserwację, żeby nic Was nie ominęło. Dodatkowo pamiętajcie, że to już ostatni czas, żeby załatwić sobie jakiś wakacyjny wyjazd. Nie ma co gadać, czas ucieka, dlatego warto zrobić to teraz. Wbijajcie do nich na stronę lub na Instagrama. Na pewno znajdziecie jakąś ciekawą ofertę, która Wam spasuje w wymarzone miejsce. Lub po prostu napiszcie, a oni pomogą Wam wszystko zorganizować. Także zapraszam serdecznie, a Wy oglądajcie dalej. Dobra, pokażę Wam teraz, jak wyszły łazienki. No, mi się podoba. Jak będzie dokończona całkowicie, to naprawdę jest dobrze. Dobra, pokażę Wam w ogóle. Ekipa trzeba sprzątać, wszystko musi elegancko wysprzątać. Tutaj oczywiście kratka jeszcze będzie wsadzona. Kratka nie wiem dlaczego jej nie ma, już miała być, ale jeszcze nie ma. Tutaj będzie półka oczywiście jeszcze wsadzona. Wanna. Całkiem spoko. Wszystko jest zakurzone, wiadomo. Ale super. Naprawdę podoba mi się. Jak będzie ładnie posprzątane, oczywiście jeszcze tu będzie duże lustro też.
Jak będzie dokończone jeszcze tak jak ma być, będzie naprawdę świetnie. Pokażę wam teraz drugą łazienkę. No, tu możecie zobaczyć, ta ściana pomalowana, zamurowana, tu były drzwi. Tutaj też, oczywiście tu drzwi będą też sadzone. Znaczy tu nie będzie tych drzwi, tu będą tylko jedne drzwi do jednej łazienki i drzwi tutaj będą do schowka. Tak, tu był prysznic wcześniej, żebyście wiedzieli, tu było okienko, też ładnie zamurowane. Tu będą drzwi po prostu otwierane tak cyk i tu będą dookoła półeczki. Tu będą półki, parę piętra, to będzie nasz taki schowek po prostu. Taka jakby mała garderoba i schowek, dokładnie. Tu będzie jeszcze dziura wybita i tu będą drzwi. Właśnie, jak oni to wymierzyli? Czy to zostało 80, jak będą drzwi? No mam nadzieję, że tak. Bo tu ma być przejście do drugiej sypialni. Żeby tu był elegancko korytarz tylko. Tu oczywiście będą jedne drzwi, tu będą przesuwne drzwi. Tu będą otwierane tak i tu będą otwierane do środka. Dobra, pokażę wam teraz łazienkę jak wyszła. Jeszcze nie ma prądu, dopiero dzisiaj przychodzą prąd montować. Prysznic. Tu oczywiście będzie jeszcze szyba. Prawdopodobnie będzie otwierana, tak że będzie do środka się załamywała. Będzie się wchodziło, będzie się zamykało, bo nie ma miejsca na nic innego. I tutaj tu też będzie półka mała. Gniazdko. Tutaj wszystko ładnie. Podoba mi się ta ściana. Naprawdę super wygląda. Jak tu będą jeszcze wisiały jakieś lampki takie, to będzie naprawdę pięknie. Powiem wam w ogóle, co tu się wcześniej wydarzyło. Tutaj, zamiast zrobić na 2 pustaki, zrobili tylko na 1. Przychodzi Paweł i mówi tak. Jak wy sobie wyobrażacie, że tutaj będą przesuwne drzwi w bok? Jak tu było tylko tyle miejsca? To te drzwi się będą otwierały po prostu, wiecie, na nie wiem ile mam pustak. Z 50, nawet nie, 40 cm czy 35, nie wiem ile ma. I że jak oni sobie wyobrażają, że odtąd jak był, dotąd był, to ile te drzwi się będą otwierały tak? No głupota totalna. Poprawili, jest w miarę ok. Będą tutaj, wiecie, będzie zamontowana taka futryna, przesuwne drzwiczki, będzie ok. Kibel zamontowali, że był praktycznie tutaj, wiecie, był tutaj dostawiony. I Paweł nagrywał film, mówi tak, jak wy sobie wyobrażacie, że ktoś myje ręce, to nogę musiał mieć w środku w kiblu wsadzoną, bo się inaczej nie dało. No zero wyobraźni, totalnie zero. Tutaj to ładnie jest zrobione, nie ma co gadać, podoba mi się, ale z tym to mieli zero wyobraźni. Półka była w ogóle większa o tyle. Paweł mówi, po co taka duża, po co ucinać to? I teraz jest w miarę ok. Wiadomo, są to jakieś niedociągnięcia, że powinno być to oczywiście lepiej zrobione, ale może jeszcze jakoś to coś się może z tym zrobić, jeszcze jak będą kończyli i czyścili wszystko. No tutaj wszystko trzeba by sprzątać. Ale właśnie, gdzie są drzwi? Paweł powiedział, że drzwi przyjechały, ale przecież to... Co to? Aha. No tak, są. Ale tylko jedne futryny? Już miało być więcej. Co jest grane? Dobra, później to sprawdzę. No, ogólnie mam porządek. Nie jest źle. Nie ma lipy. Ale wcześniej pokazywałem właśnie to, jak musiałeś trzymać jedną nogę w kiblu, żeby ręce myć. To był hit po prostu. No, i jeszcze mówili, że jest wszystko ok. No, wszystko super. To jest po prostu tak totalny brak wyobraźni, że szok. No ale cóż. Dobra, mieszkanie sprawdzone w miarę. Idziemy teraz zobaczyć mieszkanie. Mieszkałem tutaj z Alą kiedyś, niedaleko właśnie na City Gate. Nazywają się bloki. No i prawdopodobnie jest tam parę do sprzedania. W naszej agencji są wystawione. Jak ktoś by chciał, bardzo polecam, bo sam to mieszkałem, jest tu bardzo bliziutko plaży, siłownia za darmo, baseny, są restauracje, jest bar, jest kawiarnia, no po prostu jest tutaj wszystko, co ma być. I jest. I najważniejsze można wziąć na raty. Najważniejsze można na raty wziąć, dlatego właśnie prawdopodobnie chyba jedno z nich sobie wezmę dla siebie sam, żeby mieć pod wynajem później.
trzeba zaparkować. I zaraz wam pokażemy jeszcze, może akurat ktoś by był zainteresowany sobie też taki kupić. To będzie mógł zobaczyć. Tutaj wam pokażę, tutaj od tyłu wchodzimy. Tu jest jeden blok, drugi, trzeci, czwarty, jest 5 bloków ogólnie. Ale tutaj cała góra siłownia. Każdy, kto tu mieszka, może za darmo wchodzić. Tędy idziemy, tak? Jesteśmy od siłowni. Tak, jesteśmy od strony siłowni, od tyłu. Siłownię mogliście wiedzieć już na filmach, bo tu zalą chodziliśmy. Dla ludzi tutaj, co mieszkają, codziennie przyjeżdża busik i zawozi na plażę, chociaż nie wiem, po co on zawozi na plażę, jak tu do plaży jest 5 minut z buta. Jest tak blisko. Tutaj wam pokażę. Elegancki. Tu jest jeden wielki basen, tam jest barek, są siedzenia w basenie, są na to korzystać. Leżaczki oczywiście. Na górze jest kolejny duży basen z restauracją. Jeszcze na jednym budynku jest, ale nie wiem na którym. Tutaj wejście. Tutaj panie nam będą pokazywać teraz mieszkania. O, tak ogólnie wygląda całe zabudowanie. Aha, czyli każdy tych bocznych z tyłu też mają baseny. Ja prawdopodobnie będę miał w tylnym swoje mieszkanie. Tutaj jest taki duży z restauracją. Tutaj też. Pięknie to wygląda. Tutaj dodatkowo restauracja, kawiarnia. Naprawdę, jak ktoś będzie zainteresowany też jakąś ofertą, dajcie znać. Zapraszamy do nas do agencji Twins Real Estate i wam pokażemy. O, tutaj jakiś spa i salon masażu. No, może tu jest naprawdę wszystko. Bardzo blisko jest do plaży, do sklepu. Dobra, byliśmy zobaczyć. Tutaj jest jedno na 7. piętrze i na 5. do kupna. A idziemy teraz zobaczyć do budynku, który nazywa się Bangkok. Bo każdy budynek się jakoś to nazywa. Tutaj jest Londyn. Ten nie pamiętam jak był, ale był Bangkok. My wcześniej mieszkaliśmy z Alą też w New York. Przyjemne miejsce. No, teraz wchodzimy, to jest ta kawiarnia, restauracja. Tutaj też śniadania są rano, ale akurat nie bardzo się opłacało. Okej, to jest... No. Tak. Bardzo ładne. Tutaj jest sypialnia. A, to jest łóżko pojedyncze lub podwójne. No. Ale lepiej wziąć podwójne. Podwójne, wezmę, bo jakby ktoś chciał wynajmować właśnie. No pojedyncze, no, 2 pojedyncze. Tak. Taka jest łazienka. Tutaj nie masz tego okna, tam było okno, bo był kąt. Bardzo ładny jest. Do wynajęcia. Do wynajęcia będzie naprawdę bardzo fajne. Jeszcze pokażę wam balkonik. Paweł. Tak. No, na dachu budynku. Sorry cap. Tutaj jest taka restauracja. Tak. O, tam jest widok na morze jest. Tylko akurat jest tak zachmurzone, no to już jest morze. Basenik. Prysznice tam. No to ja tam mieszkałem w tamtym, no. Tam jest z restauracją na górze taką. To? Nie, tam. Bo to jest tam piętro niżej właśnie. Fajnie, bardzo fajnie, no. Jeszcze jest mały basenik, w tym widzę. Tam jest od razu Café Del Mar. Nie w tym byli. No tak, ale ja widziałem właśnie na projekcie, że w obydwu są małe baseny. No w tym nie ma. Ale ten może jest nieużytkowy, bo patrz jak jest zasyfiony, może nie można go używać. Może nieużytkowy, no. A no tak, tutaj nie jest zrobiony. Tutaj zrobili mieszkanie. Ktoś ma swój prywatny. Nie, co ty, gdzie taki prywatny? Jak tam widać, że masz takie jakby stoliki. Ciekawe. Patrzcie jak ten basen jest długi, on się zaczyna tutaj i na całej długości się ciągnie. Jak ktoś lubi pływać, piękna sprawa. O, tutaj jest restauracja w środku jeszcze. To nawet nie wiedziałem. I bar. No i tutaj jeszcze leżaczki do opalania się. A tutaj z basenu. To jest basenu widok jeszcze na te baseny na dół. No, ogarnięte wszystko. Teraz kolejny punkt dzisiejszego dnia. To właśnie lecę do Home Pro. Muszę kupić gniazdka, włączniki świateł i światła na sufit. Muszę 4 lampki tam kupić i żarówki. O, i jeszcze 2 takie, co zwisają, by było fajnie kupić. Ale dobra, to może jak Ala wróci, bo nie wiem w sumie jakie. No i później do domu przyjechać, przyjeżdża elektryk i zobaczę co tam jest. Trzeba meble trochę ułożyć w tym pokoju, który już będzie czysty. Kurczę, oni będą w ogóle mieć szyby, wszystko, a ja widzę, że będzie padało zaraz.
No ale dobra, trudno. Wyczyścić trzeba. Bo powiem wam, że jest tak wszystko tam zakurzone w środku, jak robili. Jeszcze tylko... Tak szczerze, to jeszcze musimy zrobić tylko drzwi jedne. Znaczy drzwi, tu jest dziurę zrobić do sypialni, te drzwi. Wstawić drzwi. W salonie, do salonu trzeba, kanapa jest kupiona, trzeba kupić jakiś stolik i dywan. I telewizor. Nie, telewizor jest. Do sypialni trzeba telewizor. W sumie nie miała już tak dużo tak naprawdę z tego remontu. No i kuchnia oczywiście, no ale kuchnia to dopiero prawdopodobnie będzie, jak kolejnym razem do Tajlandii przyjedziemy w wakacje w sierpniu, akurat na obóz kolejny, to prawdopodobnie dopiero wtedy. Teraz kupuję lampki, światło znaczy na sufit. Pani sprawdza, czy działają. No i elegancko wszystko kupione. Jeszcze jedną żarówkę taką musiałem długą kupić, którą mieliśmy w tamtej łazience. Złe światło kupiłem, źle dopasowałem. Trzeba było ją kupić, żeby ją wymienić, bo kompletnie nie pasowała. No, muszę wracać szybko, elektryk za godzinę przychodzi i mam nadzieję, że to dzisiaj zrobi. Najgorsze jest to, że niestety nie mam jak się skontaktować z gościem, który miał drzwi montować. Myślałem, że przyjdzie dzisiaj, porozmawiamy na ten temat, będzie mógł od jutra zacząć pracę. Chłop nie odbiera telefonu. Nie wiem, może akurat go nie ma albo coś, no ale dziwne. Zawsze odbierał. Trudno, będę próbował jeszcze. Wracam szybko, mam nadzieję, że przed korkami jeszcze zdążę. Wiecie, jak to przenowane jest, jak ma się dużo do załatwienia, a ma się tylko parę godzin, no to i to tak totalnie parę godzin. Bo jest 14, za 6 godzin muszę być już na lotnisku. A mam jeszcze tyle do zrobienia, że jak się wyrobię, to będzie cud. Ale dla chcącego nic trudnego. O ile mi korki nie pokrzyżują planów lub ktoś z pracowników to ma przyjść, to myślę, że dam radę. Teraz właśnie przyjeżdżam do domu, muszę przepakować plecak na wyjazd. A właśnie nie będę tego robił. No muszę po prostu przepakować. Sprawdzałem pogodę, jaka ma być teraz w Rio de Janeiro. To będzie coś koło 20-25 stopni. Gdzie lato się tam skończyło. Jest teraz, no już jest tak dobrze teraz, że przyjemna pogoda, nie jest za gorąco. No i tutaj już wszystko ładnie, myją ładnie. Panowie elektrycy przyszli, o kurde, coś tu wdepnąłem. Panowie elektrycy przyszli montować lampki. Wszystko spoko. No i tak, przed chwilą byłem jeszcze na tym masażu. Powiem wam, że masażyki tutaj to jest po prostu klasa. Znaczy byłem na masażu stóp, zrobić sobie stopy i dodatkowo masaż. Także było to nieuniknione. Teraz idę na Kamala Beach. Wow, Kamala Beach, której prawie nie ma. O, ale są fale. Ocie, dawno nie widziałem takiego czegoś. No, czerwona flaga powieszona, że mi wchodzi, ale idealnie dla surferów. Ktoś by chciał posurfować, no to po prostu klasa. No, teraz idzie taka fajna z tyłu. Idealna by była. Parę razy surfowałem. O, tutaj deski. Powiem wam, że nie jest to tak łatwe, jak się może komuś wydawać. Mimo tego, że jeździłem wiele lat na snowboardzie, to naprawdę no trzeba to trochę ogarniać, żeby sobie dać radę. I żeby w odpowiednim momencie przede wszystkim się złamać na tej desce, żeby was albo fala, żeby odpowiednio złapała, żebyście mogli dobrze na niej zjeżdżać, albo żeby nie było za bardzo i żeby was fala nie złamała po prostu. Parę razy też tak zdechy w głowę dostałem. Wszedłem na Kamala, jednego z moich takich miejsc, które lubię bardzo, na Barszczyk. Straszną ochotę miałem. No ale teraz widać, że jest poza sezonem, już nie dość, że mało ludzi, plaży w ogóle prawie nie ma. Dlatego właśnie na wakacje lubię wyjeżdżać stąd. No i też dlatego do Polski lecimy i do Europy w ogóle. Trochę czasu trzeba spędzić tam, bo tam będzie fajna pogoda. Ale powiem wam szczerze, że mimo tego, że byłem tutaj tak naprawdę jedną noc tylko. Wczoraj przyjechałem, no wczoraj jeden dzień w Bangkoku i jeden dzień dzisiaj na Phuket. Bardzo, bardzo mocny dzień, że tyle załatwień, że po prostu szok. Ale to, co miałem załatwić, załatwiłem. Zresetowałem trochę głowę, fajnie zobaczyłem się ze wszystkimi. Naprawdę dużo mi to pomogło.
potrzebne są takie rzeczy. Serio, jak się długo podróżuje, a jeszcze ta podróż mnie teraz tak samo zmęczyła. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, ponieważ nie trwała za długo. No kraje były jakie były, ale większość była normalna. Nie licząc zwyczaj Jemenu. To większość normalna i nie wiem, no i coś mnie wykończyło tam. Serio. Ale bateria naładowana. Dzisiaj można lecieć dalej. W Rio tak naprawdę spędzę 8 dni. Tak, 8 dni będę. Patrz, jakiego wielkiego kokosa mi przynieśli. A jeszcze jak będziecie w Tajlandii, bierzcie te mniejsze. No te duże nie są dobre, przerośnięte. Tak w ogóle, zapomniałem, znaczy już bym zapomniał, ale sobie teraz przypomniałem, jak powiedziałem słowo Tajlandia. Od 1 czerwca wchodzi nowe prawo, że każdy, w ogóle tam z 47 krajów, które były bezwizowo, przedmienili to do 90 chyba, czy 91. Dodatkowo, jak przyjeżdżacie, dostajecie wizę od razu, dostajecie wizę, no pieczątkę wam przybijają od razu na 60 dni, plus dodatkowo 30 można przedłużyć w urzędzie imigracyjnym, co jest naprawdę niesamowitą sprawą. Możecie za jednym razem 3 miesiące tutaj spędzić. Zastanawiam się, jak długo to potrwa, pewnie może do sezonu, tylko w sezonie z powrotem zmienią, no bo pewnie tak robią, żeby teraz przyciągnąć ludzi. Dodatkowo wprowadzili nowe wizy. Jest wiza dla nomadów, po prostu ludzi, którzy pracują online. Można się starać o 180 dni, coś koło 500 zł czy 600, plus dodatkowo można przedłużyć o kolejne 180. Można być prawie rok czasu tutaj na takiej wizie, także ja sobie taką wizę będę załatwiał, jak będę przyjeżdżał. Plus jeszcze jedna jest nowa wiza, wiza Muay Thai. Można sobie przyjechać na 180 dni trenować tajski boks, plus można o 180 przedłużyć, czyli cały rok możecie tutaj siedzieć na wizie Muay Thai. Jest to naprawdę bardzo, bardzo istotna informacja dla wielu osób, bo załatwienie wizy studenckiej, wizy pracowniczej to są bardzo duże koszty, ponieważ wiza studencka to jest koszt około 6 000 złotych, 5-6. Wiza pracownicza, czyli work permit, zezwolenie na pracę, kosztuje około 10 000. Także taka wiza dla komputerowych nomadów lub wiza Muay Thai to jest coś niesamowitego. Fajnie, że to prowadzi, ale w ogóle fajnie, że tą turystyczną nawet zmienili na 60 plus 30 można przedłużyć. Wiesz, to jest 3 miesiące od kopa można tutaj być. Petarda. Koniec Tajlandii. Kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie. Sorry, mordo. Nie, chciałem powiedzieć, że kolejne spotkanie na obozie na Muay Camp W sierpniu. Ale nie, no zobaczymy się już na... Za tydzień. No, na lepszej okazji trochę. Też na Muay, ale... Będzie pan młody. Przyszły pan młody. Tak, i właśnie będzie Kaz Vegas w Bangkoku. Kolejne spotkanie w Bangkoku. Dobra, to na razie. Nigdy w życiu, odkąd jeżdżę tu od 2011 roku, 13 lat, nigdy w życiu nie byłem tak krótko w Tajlandii. Wczoraj przyjechałem, dzisiaj wyjeżdżam. Cóż poradzić. Ale jadę w fajnej misji, to jest najważniejsze. Ale i całe szczęście, że mogę wam powiedzieć po co, ale powiem wam dopiero w odcinkach z Brazylii, bo to nie bez sensu, żebym teraz palił. Także dowiecie się w odcinkach z Brazylii, po co tam poleciałem. Ale będzie fajnie. Już nie mogę doczekać, żeby wam to powiedzieć. Cześć, cześć. Uwierzcie mi, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. No. Dobra, muszę przechodzić przez bramkę. Pierwszy lot, Bangkok. Nie zgadnijcie co. Jeszcze doczepili, bo nie wpisałem na bilecie drugiego imienia. Co za bezsens. I mogę tłumaczyć, że my nie używamy drugiego imienia. Nie, nieważne. Kurde. Znowu schody. Zaczęła się straszna ulewa. Jest teraz. Znaczy chyba przeszło. Ale szła taka naprawdę mocna ulewa. I zmienili mi rezerwację. Tam niektóre loty są odwołane, a moja jest zmieniona o godzinę. Znaczy mój lot jest zmieniony o godzinę. Mam nadzieję, że więcej nie przełożą, bo mam mniej więcej tak ułożone, że nie będę miał nie wiadomo ile czasu, żeby dolecieć. Także miejmy nadzieję, że nie będzie więcej. Będę dawał znać. Kurde, znowu przełożone. Kolejne 20 minut. Wiecie, żarty się kończą. Coraz mniej czasu tam zostaje. Dobrze, że jestem odprawiony. Oczywiście nie mam dużego bagażu. No ale sam fakt. Prawie każdy lot jest przesunięty. A tu tak naprawdę chwilę popadało.
Dobra, porozmawiałem teraz z załogą z Vietjet. No, to jest moja bramka na trzecie. Po prostu padało w Bangkoku i samolot nie mógł wystartować, za duże chmury były, znaczy za gęste pewnie. Miał wystartować, ale już leci podobno, także tyle dobrze. Ale co leci chłopak. To jest wyluzówka. Ale patrzcie, ile ludzi siedzi tu. Tyle lotów przesuniętych, ale to pewnie wszystkie przez Bangkok właśnie. To są emocje w podróży, moi kochani. Ale to emocje emocjami, bo było niefajnie, jakbym się spóźnił na lot do Rio. To tyle pieniędzy kosztowało, jakbym stracił ten lot. I wiecie, ich by to nie obchodziło, bo ja nie mam łączonego lotu stąd Bangkok i dalej, tylko stąd do Bangkoku mam osobny lot, a z Rio, znaczy do Rio to mam, wiecie, dopiero z Bangkoku, Bangkok, Dubaj, Rio. No, także muszę dolecieć na czas. O, ja już w Bangkoku na lotnisku. Powiem wam, że jak tak będzie lało do jutra, jak leje teraz, to się nie dziwię, jak wiele lotów będzie odwołanych, ponieważ na lotnisku jest po prostu jedna wielka kałuża, jest już tak zalane wszystko. Oby nie, ale tylko patrzcie, lotnisko, a tu akurat przyłączyli. Była reklama Muay Thai. Mini stadion prawdopodobnie. I najbardziej popularnego stadionu Muay Thai w Bangkoku i w ogóle chyba na świecie. Tam, gdzie Paweł miał walkę. 2:30 w nocy. Za godzinę ruszam z Bangkoku do Dubaju. 6 godzin lotu mnie czeka na początek. 6 to jest nic. W porównaniu do tego kolejnego, gdzie będzie 14 godzin. Naprawdę nigdy tyle nie leciałem. Ja już nie wiem, co o tym myśleć. Miałem sobie wziąć jakąś melatoninę, żeby zjeść parę tabletek, albo już tabletkę na spanie, żeby przespać ile się da po prostu. No i zapomniałem. Cały ja. Lecę Emirates. Powiem wam, że tak, nie wiem, leciałem chyba Emirates parę razy w życiu, a dawno nie leciałem, bardzo dawno. Taki stary trochę się ten samolot wydaje. Ja żałuję, że nie wziąłem tych tabletek, po prostu, że ja mam taką pamięć dobrą, ale krótką. Nie, ja pamiętam rzeczy, które się stały dawno temu, ale nie, które mam zrobić teraz. I właśnie dlatego nie wziąłem tabletek. A jeszcze wyjeżdżałem do domu, mówię, zatrzymać się w aptece po drodze. Jeszcze rozmawialiśmy z Przemkiem i z Pawłem na ten temat, że tyle godzin to fajnie było przespać. No. I zrobiłem. Mój samolot odlatuje za 20 minut, jak mnie wpuszczą w ogóle jeszcze na pokład, to będzie cud. Ja nie wiem, jak oni mogli sprzedać bilet, że jest taka mała, taki mały odstęp czasu. Na szczęście to jest ta sama linia. Może wiedzą, że muszę poczekać. Zostały mi ostatnie 2 minuty zamknięcia bramki. Na końcu lotniska też. Już za 10. Nie sądzę, że mnie wpuszczą. Udało się. Koszulka cała mokra. Nie, no jestem zwariowany. Całkowicie na innym terminalu. Musiałem tyle biec. Trochę mnie podwiózł samochodzik i tak. No ale później to musiałem biegnąć praktycznie przez cały terminal. Muszę zmienić koszulkę. Udało się. Praktycznie wsiadałem ostatnio. Ale się udało. No i moi kochani, jestem w Rio de Janeiro w Brazylii. Ostatni raz byłem tutaj w marcu prawdopodobnie 2021, w marcu albo w kwietniu. Nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że to była, a może koniec marca, początek kwietnia. Nie wiem, miesiąc tutaj byłem, trenowałem tutaj.
z chłopakami na faweli. Przygotowywałem się do mojej drugiej walki w MMA wtedy, którą wygrałem w drugiej rundzie. Zresztą pierwszą też wygrałem, ale jeszcze z tym. No, czeka mnie tu fajne 8 dni. Ale powiem wam tak, trasa taka długa, to jest taka męczarnia, że po prostu szok. Ja miałem tak, wiecie, dolecieć do Bangkoku i w Bangkoku później 6 godzin do Dubaju. Myślałem, że mam 3 godziny przerwy, a to się okazało, że ja tylko przechodzę z samolotu do samolotu, na drugie, który ledwo zdążyłem nawet, i od razu kolejne 14. Po prostu to się nie kończyło, totalnie. No ale trudno, jestem już na miejscu. To najważniejsze, powiem wam, że to, mimo tego jakiego mam jetlag'a, bo z Tajlandią 10 godzin czas się cofnął. Już normalnie w mojej głowie to ja śpię. Ale jestem tak podekscytowany, że jadę do hotelu, rzucam plecak i idę gdzieś się przejść wzdłuż plaży. Już prawdopodobnie będzie ciemno, jak dojadę. Mam hotel, dzisiaj mam hotel przy samej Copacabanie. A co dalej będzie, zobaczymy. Ale fajnie tu wrócić. Czadersko. Szkoda tylko, że Jezusa nie ma. Jezus teraz jest w Las Vegas. Ale mam tu jeszcze innych znajomych. Także będzie co robić. Pieczątka już wbita. Tłumaczę pani, proszę na samej górze, żeby mądrze to wszystko robić, żebym teraz nie musiał mieć takich problemów z pieczątkami. Nie idzie. Wbiła prana w środku. Jak wysiadacie z lotniska, to do Ubera trzeba trochę podejść. Są 3 różne sektory. No ale nie dajcie się zrobić taksówkarzom, bo mogą gadać takie głupoty jak mi, że 20-30 minut trzeba iść do Ubera. Bo naprawdę, 5 minut jestem. No i dotarłem już do pokoju. Trochę meta, prawdopodobnie jutro zmienię. Na zdjęciach było troszkę inaczej, to jest trochę inaczej. No, ale znalazłem już coś lepszego i nawet tańszego. Bardzo blisko. No ale nie, życie jedną z nas zostaje, bo już się nie chce po prostu takiego jetlag'a. Po prostu już tak jestem. Wiecie, dla mnie teraz to jest 21:07 rano. No. Tak jak po dobrej imprezie, ale bym nie spał. I ty zjeść kolację i wracam do spania, zobaczymy, o której się obudzę. Wiecie, to najgorsze są pobudki tutaj, jak się zmienia tak czas. 10 godzin różnicy między Tajlandią. I może być tak, że będę się budził, wiecie, 3 w nocy i oczy jak żarówki. Niby się dało spać, no mam nadzieję, że tak nie będzie, ale na 90% tak będzie. Także idę tylko coś przekąsić, coś pysznego, jakieś dobre brazylijskie jedzonko, wracam i do spania. Jak wam mówiłem, mieszkam niedaleko Copacabany. No to praktycznie jedną albo 2 ulice do plaży. W drugiej linii brzegowej jest to jakoś tak. Ale mam tak, albo nie pamiętałem, jakie to są ceny, albo troszkę podrożało. Ale to zobaczymy też trochę później. Idę zobaczyć na plażę teraz. Przy Copacabanie to się zawsze coś dzieje. Ta plaża jest taka ogromna, ale to wam już wszystko w kolejnych odcinkach pokażę. Policja jechała, karabiny wystawione przez szyby, jadą pomalutku. Przeszedłem trochę koło plaży, ale już serio jakoś dzisiaj jestem tak bezmocny przez tego jetlag'a, że szybko zjeść do spania, a jutro zaczynam dla was nagrywać fajne materiały. Mam tutaj teraz 4 dni wolne, będę mógł trochę ponagrywać, a później już zaczynam mój projekt. Dzisiaj piątek, w barach pełno ludzi wszędzie. No i na kolację risotto, warzywka, mięsko, jakieś lokalne piwko, ale nie za dobre, przyznam szczerze. A jedzenie zaraz będę próbować. No, już do hotelu idę. Jedno, co się tu nie zmieniło też jak byłem ostatnio, też trochę bezdomnych na ulicach jest. O, widzisz, siłownia po drugiej stronie. No, to był tylko taki początek tego, żebyście wiedzieli, że kolejne odcinki właśnie będą z Rio de Janeiro,
Przyjechałem tu ze świetnym planem, nieprzypadkowo, nie było to tak jakby totalnie planowane, wyszło, że jedziemy, robimy swoje, także oglądajcie odcinki i pamiętajcie, że jeśli chcecie, żeby was nic nie ominęło, to jak naciśniecie subskrypcję, a zostało jeszcze 19 000 do 500 000 i tylko wy możecie mi w tym pomóc, że jeśli możecie, to zróbcie i w wakacje będę świętował 500 000 subskrybentów. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam.